Cześć Wam. Chciałem Wam powiedzieć historię. Wczoraj trafiła się mi anegdota, czyli pierwszy raz za ponad 3 lata posiadania samochodu elektrycznego zaliczyłem faux pas. Nie wziąłem sobie prawidłowej wtyczki do ładowarki do ładowarki Tesla. Sprawa była w tym, że nie ja odłączałem Teslę od ładowarki w garażu. Kochana żona bardzo się spieszyła odbierać teściową z Warszawy, więc to ona wyjechała samochodem z garażu i oni wtedy czekali na mnie. Więc mój program, że to ja muszę podejść do samochodu, odłączyć ładowarkę, wziąć tą ładowarkę, wrzucić ją do bagażnika, nie był prawidłowo uruchomiony ten mój program, nie? I wyjechaliśmy jeszcze w kierunku Lidla, wtedy z domu, wyjeżdżamy z osiedla, więc pytam żonę, czy wzięliście ładowarkę? Jaką ładowarkę? Po co? No jak po co? Żeby u kolegów w nocy w garażu podładować, no bo przyjedziemy tam na oparach tych elektronów. No to wracamy. Ja w pośpiechu ponownie, na dodatek zestresowany, wyciągam po prostu wtyczkę z gniazdka, a mam gniazdko silowe, odpowiednio zrobioną redukcję z 3 faz na jedną fazę silową, 32 A i niebieska wtyczka duża dla ładowarki Tesla podstawowej, dla FC. No i co? Dojechaliśmy już sobie do kolegów, do Warszawy. 6%, nawet trochę mniej niż 6%. Póki samochód postał, parę razy tam otwierałem ten samochód, zaglądałem do środka, odbierałem rzeczy, no to spadło do 5% naładowanie. I potem mi kolega mówi, no co, idźmy, podłączmy twój samochód. Podchodzimy do garażu, nie ma wtyczki. Nie ma wtyczki szuku do zwykłego gniazdka 230 V. No to wpadka, silowego gniazda brak, więc nie naładujemy. Co trzeba robić w takiej sytuacji? Zapomnieliście, jesteście gdzieś tam, odpalamy PlugShare, odpalamy w tej sytuacji Greenway, bo Greenway oferuje dostęp do największej ilości operatorów przez swój krajowy roaming i patrzymy, znaczy pierwszy kandydat, ładowarka w jakichś tam czy 50 czy 150 metrów od domu, Seat, tak? Salon sprzedaży Seat i serwis i niby Greenway ma do tego dostęp, do operatora Last Mile Solutions. No okej, sprawdzimy co to jest, ale zdecydowaliśmy tam pójść pieszo, wyprowadzić psa, bo on mówi, nie widziałem tam nigdy ładowarki. Zawsze warto sprawdzić, bo czasami w tych aplikacjach po prostu nie są prawidłowe dane i w rzeczywistości nie są prawidłowe dane. Zgłosiłem to do serwisu, może poprawią swoją mapkę. Wtedy co robimy? Zwiększamy zasięg. No, w okolicach 2 km było już kilkanaście ładowarek, tak? I były Type 2 do 22 kW i było kilka 50 kW, a w końcu zdecydowałem podjechać na PowerDota 120 kW, znowu z Greenwayem, z kartą Greenway. I co? Problemem było tylko to, żeby z PlugShare te współrzędne dać do Tesli, tak? PlugShare nie wysyła bezpośrednio do Tesli, tylko do mapu Google'a, a w mapach Google od razu mamy nawigację uruchomioną. Więc ja tam sobie nie zgadnąłem jak, popatrzyłem, że to jest paczkomat Post na tej ulicy, wyszukałem w nawigacji Tesli paczkomat Post na tej konkretnej ulicy, tylko się okazało, że tam jest kilka tych paczkomatów i przejechaliśmy bardzo blisko jakoś. Minęliśmy duże skrzyżowanie, ciach i już jesteśmy na miejscu. Jest paczkomat, nie ma ładowarki, bo to po prostu nie ten paczkomat. Więc ponownie uruchomiłem PlugShare, nawigację Google, jeszcze raz sprawdziłem, gdzie to jest. Wyszukałem na mapie Tesla to samo miejsce. Sprawdziłem, że nawigacja pokazuje tą samą trasę. Jeszcze chyba kilka minut i trafiliśmy na prawidłową ładowarkę. Zajęło nam to 1%, żeby dojechać, czyli nie był to taki stres. Stres by był, jakbym jechał do ładowarek Supercharger na Radziemińską, a to już kilkanaście kilometrów i wtedy samochód pokazywał, że dotrze tam mając 1% naładowania. Mój samochód nadal ma baterię w normalnej kondycji,
Więc w teorii mogę nawet zjechać troszeczkę poniżej zera, tylko mi się nie chce, nie? Bo to jest szkodliwe dla baterii. Więc zdecydowałem, że Power Dot mi wystarczy, że nie chcemy tam za długo siedzieć z kolegą. Podładuję może do 30% i wrócimy do domu. I w rzeczywistości, bez względu na to, że bateria była zimna, że oczywiście 120 kW na tej stacji nie zobaczyliśmy, zobaczyliśmy 98 na zimnej baterii, tak? No i tak to 14 minut nam wystarczyło, żeby podładować samochód z 4 do 31%. Tak, straciliśmy trochę czas. Nie siedzieliśmy cały wieczór za stołem, ale potem już wróciłem, mogliśmy wypić trochę po kieliszku wina i było dobrze. Napiszcie proszę w komentarzach, czy Wam coś takiego się zdarzało i jak sobie poradziliście w tej sytuacji. A ja póki podłączę Tesla do ładowarki EcoN na lotnisku w Warszawie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.